Baby, do you want my microphone? Yes, I want the big microphone. Oh. Oh, Ta-da! it's literal microphone. Proszę. In another life, I would make you stay, so I don't have to say a word. The one that got away. Beautiful. Summer after high school when we first met. Already okay. Oh, Lily wants to sing Better, too. better, better, that tattoo. No. Looks so nice. Here you have the. You see? Yeah. Say something. In another, really, it's connected. Yes. Wow, I thought it's just not. It's not connected. This not connected. So I can give you later. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kong mahal kita. Witajcie w ostatnim vlogu z Polski. Słuchajcie, właśnie wracamy z zakupów, robimy ostatnie zakupy na Filipiny, 2 miesiące, więc musimy jakieś pampersy do pływania, bo tego ciężko tam kupić. Co tam jeszcze? What you buy more? What we don't have? Nawet świeczki Jerlin kupiła na urodziny Mata, prawda? Jakieś snaki na drogę. Nie wiem, powiedzcie, napiszcie w komentarzu, co wybierzecie w podróż z dziećmi do samolotu. No będziemy w podróży tak naprawdę ponad 30 godzin, bo 19 godzin do Cebu, tam będziemy nocować i potem jeszcze kolejną godzinę do Dumaguete i tam z Dumaguete będziemy mieć gdzieś godzinę do hotelu, który wynająłem. No ale kabanosy muszę zabrać dla znajomych z Polski tam na Filipiny. Jakąś wódkę by się przydało też zabrać. No to wiecie, tam jest wódka tania, ale nie ma polskiej wódki. Co prawda nie widzę różnicy w piciu wódki takiej czy takiej. Zamówiłem dzisiaj sobie coś takiego, nie wiem czy wiecie, Acer Connect Enduro M3 z funkcją SIMO. Podobno ma to internet w 135 krajach. Jestem ciekawy, jak to będzie działało przy live streamach tak naprawdę, bo wiadomo, zawsze kupujemy karty SIM w danym kraju, żeby używać, ale takie coś może być dobrym rozwiązaniem, żeby bateria też nie wyczerpywała się za szybko. No i tak, jeśli chodzi o jakieś podstawowe rzeczy, co zabieramy na Filipiny, to zaraz do tego przejdziemy, jak dojedziemy i zacznę się pakować. Handli swoich nie zabiorę, ponieważ mamy 2 loty. Jeden lot mamy do Cebu, mamy 30 kg bagaż, ale później z tymi samymi walizkami mamy lot taki lokalny i tam mamy tylko bagaż 20 kg, bo innej opcji nie było. Więc już na samym starcie musimy się spakować maksymalnie 20 kg do jednej walizki. No ale łącznie mamy 3 walizki, bo jest nas 4. Mat ma normalną wielkości walizkę, więc podobno w 60 kg da się zapakować na 2 miesiące. No, tak to wygląda. No a pewnie za parę vlogów albo za 1-2 będziemy odbierać samochód. No i oczywiście dużo live'ów pewnie już trwają tak naprawdę. Taki jest plan, żeby robić live streamy i taki IRL z Filipin. Po to właśnie mi jest potrzebny router przenośny, żeby ten internet był w miarę dobry. Dobra guys, widzimy się później. Powoli kończę się pakować. Teraz wam pokażę, co mi się udało zapakować do walizki na wyjazd. Słuchajcie, mamy tak, buty treningowe, jakieś prezenty dla fanów, oczywiście moje papieroski, mamy skakankę, prezent, apteczkę. Co mamy w apteczce? Tam dużo rzeczy mamy w apteczce. Głównie jakieś plastry, bandaże, jakieś środki przeciwbólowe jeszcze tutaj włożę i to chyba tyle. A co mamy tutaj? Jeszcze jak widzicie jest miejsce na spakowanie tak naprawdę tych. Jest miejsce na spakowanie
ubrań. A przechodzimy do tego. No więc tak, tutaj mamy kamerę do samochodu, mikrofon dla Jerlin, zupki, jakieś słodycze co mi zostały. Tutaj taka mała mata do brzucha, czy no do treningu głównie brzucha. Moje papierosy, bo tego smaku akurat nie ma na Filipinach. GoPro, klapki, tu mam zaczepy, bo sprzęt do siłowni jakiś podstawowy mam na Filipinach, więc brakowało mi tylko zaczepów. Sprzęt do kamer, wódka na prezent, taśmy tutaj do worka do boksowania, zestaw mikrofonów, tam pod spodem jeszcze batoniki, jakieś ładowarki, mata, gdy mnie plecy bolały, taka z kolcami, nie wiem czy używacie, ale naprawdę super jest. I to tyle. Do tego oczywiście dochodzi mój cały plecak z dronem, laptopem i powerbankami i jakimiś pewnie rzeczami dla dzieci na podróż. Dziwna sytuacja. DJI Pocket 3 mi się wyłączył. Ostatnio zauważyłem, że każdy używa tego DJI-a. Prawda? Chyba im się spodobało jakość nagrywania. Jeszcze chyba tylko podróże wojownika nie używają, ale widziałem, że bardzo dużo. No i się nie dziwię, bo kamera jest naprawdę super, gdy nie pada deszcz. Ale jak pada deszcz, no to mamy GoPro i mamy Ace Pro Insta360, więc damy radę. Bierzemy no tak naprawdę 4 kamery bierzemy plus telefonem, gdyby coś się uszkodziło. A, Jeremy jeszcze bierze jeszcze jedną kamerę Soniaka. Więc troszeczkę tego sprzętu do nagrywania będzie. Ale nie bierzemy żadnej dużej kamery, prawda? Tak naprawdę takiej jak ta, bo to za dużo miejsca zajmuje. Wiem, że to fajnie wygląda, pełna klatka, ale jednak do noszenia i do nagrywania, czy tam IRL-a, czy z ręki, no to jest za ciężkie moim zdaniem. Ci, co nagrywają, to wiedzą, ile towar waży, ile sprzęt waży i jak ważna jest waga kamery i całego sprzętu, prawda? Tak jak tutaj mam tego boxa do robienia live'ów, no to przecież nie będę z nim chodził, bo jest za ciężki, on jest bardziej stacjonarny. Ale kupiłem z takiego case'a, nie wiem czy Wam mówiłem, metalowego. Jeszcze dzisiaj muszę przykleić folię. Jutro mamy lot o 17:40. Mamy 5 godzin 30 minut do Doha. Mamy 2 godziny 55 minut przesiadki w Doha i z Doha do Cebu 9 godzin 50 minut. Potem następny lot normalnie mamy po godzinie 40, ale nie zdążymy przejść z jednego terminalu do drugiego, jeszcze do tego przejść przez imigrację i tak dalej. Dlatego bierzemy sobie hotel w Cebu i następnego dnia o 12 mamy kolejny lot. No, czyli ponad 30 parę godzin tak naprawdę będziemy w podróży. Mam pokazać jeszcze, mam takiego fajnego powerbanka małego. X-Storma. Używam tych powerbanków, one są drogie, ale używam ich od 5-6 lat. To jest mój 4 tak naprawdę, z czego wszystkie działają po 6 latach. Tylko jeden zostawiliśmy na Filipinach, jeden ma Jerlin, drugi, ten jest malutki, taki przenośny, on może naładować tam powiedzmy raz telefon, ale jeszcze mam taki, który używam czy laptopa doładować, czy coś. To używam takiego i można go przewozić samolotem. On ma, żeby Wam nie skłamać, 27 000 mAh. Duży. I starcza naprawdę na sporo. Jest fajny, bo jest taki materiałowy. Z boku macie 2 kabelki. Tutaj akurat mam 2 USB-C. Z przodu macie porty takie ładne. 2 USB-C i 2 USB-A. Nie ma ładowania bezprzewodowego. Do tego mam jakiegoś takiego taniego powerbanka do ładowania bezprzewodowego. Leci z nami mój nowy Maverick 4 Pro, Mini 4 Pro i mam nadzieję, że będą fajne ujęcia. No i tyle. A, jeszcze dysk biorę 2 terabajty do zgrywania danych. Trochę tego jest. Słuchajcie, dzisiaj poczyniłem jeszcze ostatnie zakupy przed wyjazdem. Kupiłem takie cacko. Acer M3 5G Enduro. Jest to router bezprzewodowy, ale ma
funkcję SIMO. A SIMO jest to taka e-karta SIM, która działa w 135 krajach. Ogólnie to wychodzi trochę drożej, bo wychodzi około 12,50 za 1 GB, ale nie będę musiał kupować 3 czy 4 kart do każdego telefonu oddzielnie, tylko jeden router, gdzie bateria starcza 6500 mAh, starcza na cały dzień. I ma jeszcze coś takiego jak Smart Scan, wybiera najszybszą i najlepszą sieć, tak? Czyli jeśli masz na przykład Orange, T-Mobile i Plus, no to on Ci znajdzie najlepszą sieć i z tą się połączy i z tej będziesz miał internet. Więc w zestawie w cenie jest 20 GB na start, nie wiem na jaki okres, chyba na 6 miesięcy. I zaraz będę sobie testował to. Dobre, bo będziemy wysiadać z samolotu, nie będziemy musieli iść kupić karty, tylko od razu będziemy mieć internet z tego routera. Więc jest to wygoda, a co najlepsze, działa na Filipinach i działa na Madagaskarze. Nie wiem jak, to będziemy testować jak to będzie działało, ale jestem w szoku, że na Madagaskarze działa. Tam jest 135 krajów, akurat te dwa mnie interesowały. Wiadomo, takie kraje jak Tajlandia, Polska, Europa, no to na pewno są tam. To nawet ich nie sprawdzałem. Mnie interesowały akurat Filipiny i Madagaskar. Ogólnie małe, wodoodporne, tam na zachlapanie, czy tam jakiś deszcz. I też ma wejście normalnie na kartę SIM, czyli jak nie korzystacie z tego eSIMO, z tej karty SIMO, to możecie sobie włożyć swoją kartę z internetem i mieć router wtedy w podróży. Wygodna sprawa. Wrzucam do plecaka, jedzie z nami. Zabieram się za konfigurację. Idziemy się dalej. Jadę zaraz po Mata, bo dzisiaj jest jego ostatni dzień w przedszkolu. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Kurde. Trochę Was wprowadziłem w błąd tego urządzenia, bo właśnie wykorzystałem te 20 GB jest do wykorzystania tylko i wyłącznie w Europie. Tak mi pokazuje. Ale za to 50 GB, które kupiłem, wychodzi mi na Filipinach, że będę płacił jakieś 4,74 zł za gigabajt. Więc to jest 237 zł za 50 GB do wykorzystania tam w najpopularniejszych destynacjach, tak się to nazywa. I tam są w tym Filipiny. Nie ma Madagaskaru za to. I to jest na miesiąc czasu. Jeżeli mnie wysłała, abym zrobił zwrot Zalando. Wiecie co to jest? To jest zwrot Jerlin Zalando. Żeby to był raz. To jest 10 w ciągu tygodnia. Tyle czy pozamawiała przed wyjazdem na Filipiny. A ja jadę jeszcze przy okazji odebrać z paczkomatu ostatnie zakupy na Filipiny, czy jakieś tam kabelki, kamerki i takie tam. Bo tego na Filipinach będzie trudniej kupić i odebrać Mata. Widzimy się zaraz, jak go odbiorę z przedszkola. Powiem Wam szczerze, że nie wiem jak to się opłaca Zalando, że Jerlin 80% paczek odsyła, bo jej się nie podoba, bo są za małe albo za duże. Nie używa, tylko przymierza i nie podoba się jej. Odsyła. I taką sobie zabawę znalazła. 80% paczek zwraca. Wyobraźcie sobie. I mówię, że w końcu ją zablokują na tym Zalando. Nie wiem, Wy też tak robicie? To jest, wiecie, ci co kupują ogólnie, to mają bardzo fajnie. I polskie prawo jest tragiczne dla sprzedawców. Ja sam jestem sprzedawcą, sprzedaję komputery przez internet i wiem, że przez te 8 lat rządów partii się prawo tak zmieniło, że było prokonsumenckie, ale w żadnym kraju tak nie ma. Że wyobraźcie sobie, że ktoś zamawia u Ciebie towar, czy tam Ty kupujesz coś i zwracasz co bez problemu, jeszcze sprzedawca musi Ci oddać za zwrot, a powód zwrotu? Bez podania przyczyny tak zwany. No. Po prostu... A sprzedawca stracił pieniądze, bo wysłał do Ciebie. Tak? Jeszcze musi Ci zapłacić, żeby za odesłanie oddać te pieniądze. Nie wiem, co Wy to o tym myślicie, ale jakbyście się postawili w roli sprzedawcy, a jeszcze weźcie pod uwagę, że na przykład sprzedaję nową rzecz, która po miesiącu już nie będzie nowa. Wyjdzie nowy model, albo jakaś inna firma wypuści coś lepszego, a według prawa polskiego możecie coś kupić, w ciągu 14 dni zgłosić, że rezygnujecie z zakupu i w ciągu kolejnych 14 dni musicie to odesłać. Czyli tak naprawdę
w najgorszym wypadku u sprzedawcy z powrotem będzie po 30 dniach. Ta sama rzecz, nowa, ale już o miesiąc starsza i która zwiedziła pół kraju na przykład. O, Mat, ostatni dzień w przedszkolu. Pokaż się, Mati. Say hi. Hi. A dostałeś prezent na Dzień Dziecka? Tak. O, szybko. Dali mu w przedszkolu wcześniej prezent, bo już dzisiaj był ostatni raz. Jutro wsiadamy do samolotu. A chcesz lecieć na Filipiny? Tak. A nie boisz się latać samolotem? Tak. Wow, a będziesz grzeczny w samolocie? Tak. I cichutko? Tak. No słuchajcie, mieliśmy taką sytuację, pamiętam, chyba rok temu, jak leciliśmy z Matem. No on był strasznie nieznośny i krzyczał, i płakał, i coś tam. I jakiś gruby, napakowany Rusek mu się bardzo nie podobało. No ja mówię, a ja do niego: słuchaj, może nie masz dzieci jak ten. Jak ci się nie podoba, to się może przesiądź. Ale był wkurwiony, że wam powiem. No słuchajcie, no takie uroki. W samolocie 200 osób, z tego trochę dzieci, zawsze płaczą. Rzadko się zdarza, żeby w trakcie lotu żadne dziecko nie płakało. Jeszcze Mata trzeba spakować. Nie, Jelin to zrobi. No ale ja jeszcze nie spakowałem się w ogóle, jeśli chodzi o ubrania. Spakowani prawie. Mat jeszcze jest w przedszkolu. Dzisiaj go wysłałem na parę godzin, żeby mieć spokój, też żeby trochę się zmęczył. Mamy 3 walizki. Czekajcie, pokażę wam. Jedna walizka 25 kg, druga walizka 27,5 kg. I jeszcze niżej jeszcze jedna jest kolejna walizka, do której włożyliśmy też 22 kg, bo problem w tym, że mamy 30 kg w Qatar Airways, ale na lot z Cebu do Dumaguete, tam jest Cebu Pacific, mamy tylko 20 kg, więc część rzeczy zostawiamy w Cebu znajomym i oni albo nam wyślą, albo będziemy coś tam gadać, bo nie opłaca się dokupować kilogramy, bo to strasznie drogi wychodzi, nie wiem, 100 zł za kilogram, czy tam 60, więc za 20 kg jednak jest ładna sumka. Ale najlepsze jest to, że już chciałem znosić walizki i zapomniałem kosmetyków. Wiesz, do golenia, do takich rzeczy, do mycia zębów. Więc jeszcze nam dojdzie z 1,5 kg. O, i zabrałem ze sobą bardzo dużo kabanosów, bo mnie o to prosili. O, to jest tylko resztka, która pojedzie w lekarzu podręcznym. Ale łącznie około 8 kg mięsa. Mam nadzieję, że się nikt nie przyczepi. Podobno teraz strasznie sprawdzają na lotnisku w Cebu czy w Manili. Jest jakoś głośno o tym, bo Filipińczycy nie wiedzą, że do każdego kraju jest ograniczenie co do wwożenia czekolady, papierosów, alkoholu, prawda, wszystkiego chyba. No ja zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli się nie stresujesz, to nikt cię nie przyłapie. I chyba na tyle razy, co podróżowałem, miałem raz na pewno, albo może 2, nie pamiętam, ale raz na pewno miałem w Polsce po przylocie na Chopina kontrolę bagażu. I też byłem trochę zestresowany, bo tam było trochę za dużo, ale nikt się nie przyczepił. Wyszedłem z założenia, że jak przywożę, nie wiem, 10 litrów alkoholu i lecimy w 4 osoby, no to nic się nie stanie. No nie wiem, powiedzcie w komentarzu, napiszcie, jak to z waszej strony, czy kiedyś Straż Graniczna was przyłapała, nie wiem, na przełożenie na przykład dużej ilości gotówki czy złota, bo to jest bardzo częste, czy nie. Bitcoin jest dużo lepszy. Masz malutki pendrive'ik, prawda, i możesz na nim przenieść, nie wiem, 1 miliard. I nie ma problemu w tym momencie z wypłatą, przynajmniej na Filipinach, prawda? Może na Madagaskarze by było, ale w krajach cywilizowanych to nie ma problemu, tym bardziej, że większość firm tak naprawdę dodaje karty i możesz sobie płacić w teorii bitcoinem, tak? Chociaż to nie jest dobre, ale możesz sprzedać bitcoina i tę kasę przelać na kartę i z niej płacić. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Ja tak robię już od jakiegoś czasu. Jest to wygodne.